Witam liczną rzeszę wiernych widzów mojego kanału. Historia ma się następująco. Pewien utalentowany człowiek z Japonii, posługujący się pseudonimem Akaimato, czyli Czerwony Cel, w młodości dużo grał w gry od Alicesoft i inne. I od tamtego czasu miał marzenie – dać światu własną grę. Tak to pragnienie dojrzewało w nim przez lata. Tymczasem nasz sympatyczny kolega rozwijał swoje talenty artystyczne, które przekuwał na rysowanie wesołych mang. Takich 18+ i zawierających fetysze typu sadomasochizm i cięższe, które nawet doczekały się publikacji. Zresztą proszę bardzo, oto Sakura, główna bohaterka jego pierwszego wydanego oficjalnie tomiku. Jednak marzenie nie umarło, wręcz przeciwnie. Akaimato-san podszedł do zagadnienia rozsądnie i postanowił potrenować, robiąc krótką, darmową grę w RPG Makerze, by ogarnąć co i jak. Tak w 2014 roku powstało Tenka-Run RPG, gdzie terroryści opanowali szpital i żądają gigantycznego okupu. Na szczęście do akcji wkracza Run Tenka, wyćwiczona w sztukach walki ponad ludzkie możliwości dziewczyna, której ciężko chory starszy brat przebywa w tym właśnie szpitalu. Na końcu gry Run postanawia lepiej poznać świat i wyrusza na wspólne przygody z japońskim wojskiem, z siłami obrony, któreż to wojaże zawiodą ją w naprawdę niezbadane rejony. Przy okazji, ta gra przez lata była wyłącznie po japońsku, ale parę lat temu jakiś dewiant przygotował angielskie tłumaczenie. Nie jest jakieś super, ale grę przejdziesz i zrozumiesz, co się tam dzieje. Let's play tej krótkiej gry jest dostępny na moim kanale. Jednak Tenka-Run RPG to był tylko, czy też może aż, jeden ze stopni na drodze do sukcesu, ponieważ Akaimato-san pracował niestrudzenie dalej. W grudniu 2017 roku na wesołej stronce DLSite, za której linkowanie YouTube gorliwie rozdaje bany, zadebiutował pełnoprawny JRPG, w który Akaimato-san wlał swoje serce, duszę, pot, łzy i pewnie jeszcze kilka innych płynów pochodzenia organicznego. King Exit. Jak sam wspomina, gra na początku wielu ludziom nawet nie działała, była pełna bugów, które stopniowo eliminował. Ale ludzie grali, przechodzili grę, polubili ją, pokochali. Stała się częścią ich żywota, stała się doświadczeniem, którego nie zapomną do końca życia i będą wspominali od czasu do czasu, wracając pamięcią do tamtych wydarzeń, niczym weteran wspominający czasy zarówno trudne, jak i pełne radości, która dawno uleciała. Tak, dzięki fanom, którzy od tego czasu zaczęli Akaimato-san wspierać finansowo, ten twórca, czy też nie bójmy się użyć tego stwierdzenia, geniusz, był w stanie rzucić swoją dotychczasową pracę i skoncentrować się w pełni na tworzeniu gier. Tak zaczęły się prace nad prequelem, czyli Demon's Roots i tak, let's play japońskiej wersji jest na moim kanale. Tak przy okazji, może kiedyś nagram kolejny, tym razem już angielskiej wersji, wraz z opcjonalnymi superbossami i innym contentem dostępnym w New Game Plus, bo jest tam cały rozdział King Exit vs Demon's Roots, którego wtedy nie pokazałem. Wracając do King Exit, szemrany chiński wydawca kupił prawa do wydania ładnych paru popularnych dodzinowych gier, użył pięknych fanowskich tłumaczeń na chiński, klepnął bardzo kiepskie, balansujące na granicy grywalności maszynowe tłumaczenia na angielski, a wtedy automatyczne translatory były dużo mniej zaawansowane niż teraz, i pchnął je wszystkie na Steam. Ja, skuszony niezwykle niską ceną, kupiłem parę, ale zdecydowałem się wtedy na granie w Taima Miko Yugi, czego zresztą efekty omówiłem w innym filmie na moim kanale. Sam Akaimato wspominał, że gra sprzedała się wtedy w olbrzymich ilościach, ale pewnego dnia wspomniany wydawca zwinął z dnia na dzień interes i gry już były nie do kupienia, tak więc nie mogłeś legalnie pograć nawet w to bardzo kiepskie, ledwo grywalne angielskie tłumaczenie. Wiedziałem, że gra ma status kultowy i zapamiętałem ją. Nie tylko ja, jak się okazuje. Wydawca gier dodzinowych na Steam, Kagura Games, powstał dlatego, że do tej pory działający w nieoficjalnych kręgach ludzie byli zszokowani, jak kiepsko potraktowano tak wybitną grę, jaką jest King Exit. Opowieść tę usłyszałem od pracownika Kagura Games na ich serwerze Discord. Jakiś czas później, w sumie z przypadku, zajrzałem na DLSite, bo byłem ciekaw, czy twórca tej tak uwielbianej gry pracuje nad czymś nowym.
Akurat trafiłem na demo Demon's Roots, a premiera tej gry miała nastąpić jakoś niebawem. Przeszedłem demo, z czego zresztą sporządziłem raport, który można obejrzeć na moim kanale i uznałem to za krótką, wesołą grę, która może dostarczyć kilku emocjonalnych scen. Dostałem jedną z najważniejszych gier w moim życiu, z najbardziej emocjonalnym scenariuszem w ogóle, która zostawia produkcję za setki milionów dolarów daleko w tyle. Tak, Demon's Roots jest aż tak genialne, wyjątkowe i godne poznania. Jedyny problem był taki, że grałem wtedy w wersję japońską, z której rozumiałem przy dobrych wiatrach tak ze 30%. Na szczęście grałem tak długo, że w międzyczasie pojawiło się oficjalne, świetnie przetłumaczone wydanie od Kagura Games, którym się posiłkowałem, a potem i tak przeszedłem grę kolejne 2 razy już po angielsku. Wkręciłem się w społeczność fanów tej gry za pomocą serwera Discord wydawcy, dowiedziałem się o istnieniu Tenka-Run RPG i przetłumaczyłem tę grę. Zacząłem tworzyć długi filmik po angielsku opisujący moje doświadczenia z Demon's Roots, który w chwili pisania tego prologu dalej nie jest gotowy. No właśnie, w King Exit przez długi czas nie grałem dlatego, że nie chciałem korzystać z kiepskiego angielskiego tłumaczenia, a moje pozostawiające wiele do życzenia rozumienie języka też nie dopingowało mnie do grania w japońską wersję, którą kupiłem na DL-Site. Chciałem najpierw skończyć tekst o Demon's Roots i wymyśliłem sobie, że zanotuję parę pytań od siebie i od pozostałych fanów i poślę do Akaimato-san, z którym wcześniej miałem przyjemność wymienić kilka e-maili przy okazji tłumaczenia Tenka-Run RPG. I osobiście uważam za bardzo sympatycznego człowieka, tak przy okazji. Co dokładnie się wtedy wydarzyło, chcę opowiedzieć dopiero po pokazaniu King Exit, którą to grę przeszedłem od tej pory dwukrotnie. Ale teraz słowo o samej grze. Zawiera ona sceny 18+. W wielu z nich jest robione bohaterkom spore kuku. Wprawdzie nie jest to Eroguro i wydawałem dużo gorsze rzeczy, ale z drugiej strony scen typu Vanilla też za wiele nie ma. Żadnej z tych scen na YouTube oczywiście pokazywać nie wolno. Na szczęście jest opcja ich ominięcia. Zamiast tego wyświetli się tylko krótki tekst podsumowujący, co się stało. Zresztą nie będę się jakoś na tych scenach koncentrował. Nie dla nich gram w gry od Akaimato-san. No i teraz bodaj najważniejsze pytanie, które pozostaje nawet gdy pominiesz absolutnie wszystko to, co powiedziałem do tej pory. Dlaczego miałbyś przez paręnaście lub parędziesiąt godzin słuchać jakiegoś podejrzanego typa na YouTube, który się niezdrowo podnieca zboczoną japońską pornogierką w RPG Makerze? Ponieważ scenariusz tej gry jest genialny. Jasne, po paru pierwszych godzinach możesz uznać, że jest to kilka tanich zagrań, mających na celu zaszokowanie gracza i stanowiących tylko pretekst do pokazania kilku bardzo niegrzecznych scen. I jeśli tak sobie pomyślisz, to wiele się nie pomylisz, ale spokojnie. Daj fabule się trochę pogotować. Niech pojawią się kolejne postacie i relacje między nimi. Niech poznana zostanie przeszłość, daj się wciągnąć. Gdy to już wszystko będzie na miejscu, ta gra zacznie dostarczać. Śledzenie tej gry zacznie się opłacać. Może w ten sposób. Możliwe, że śledzisz mój kanał od lat. Możliwe, że spodobały Ci się gry, które przedstawiałem. Xenogears, Nier, Final Fantasy VI, Demon's Roots. Jeśli poznałeś i polubiłeś te gry dzięki mojemu kanałowi, to ja to wszystko teraz kładę na stół. King Exit dostarczy. Nie od razu, nie od samego początku. Musisz na to trochę poczekać. Ale obiecuję, że jeśli się wciągniesz w fabułę, to ta gra dostarczy w sposób, którego się nie spodziewasz. Ja przed zagraniem miałem wyspoilowany główny plot twist i pewne jedno kluczowe zdarzenie, które następuje trochę później. Ponieważ szukałem muzyki z gry i zarówno miniaturki filmików, jak i komentarze mi je zdradziły. Stąd moja rada, unikaj ich. Mimo tej wiedzy byłem w szoku parę razy, byłem zwiedziony parę razy i autentycznie zacząłem powątpiewać w spoilery, które widziałem, ponieważ tak mocno fabuła pogrywa z graczem. Ciężko mi będzie utrzymać emocje na wodzy podczas pewnych fragmentów i możliwe, że wzorem let's playa Nier
W niektórych fragmentach po prostu zrobię napisy, bo inaczej nie dam rady. Jak King Exit ma się do Demon's Roots? Rozmach Demon's Roots jest dużo większy. Zwiedzasz różne krainy, prowadzisz akcje na skalę kontynentalną, walczysz przeciw Imperium. W King Exit prawie przez cały czas jesteś w bardzo paskudnym więzieniu, a okazyjnie przenosisz się w marzeniach sennych kilka lat wstecz, przypominając sobie wydarzenia z przeszłości. Zupełnie nie ta skala, jest to inny typ opowieści. Choć bardzo wiele wątków jest później mocno rozwiniętych i pokazanych z zupełnie innej perspektywy w Demon's Roots właśnie. Jednak dość gadania, czyny przemawiają głośniej niż słowa. Zapraszam do oglądania let's playa King Exit. I powodzenia dla tych, którzy tę grę właśnie dopiero będą poznawać.